Oczywiście szkoła, do której ja chodziłem w latach 50. i szkoła, do której chodził Polański i jego przyjaciele w latach 56 roku, są dwie zupełnie różne szkoły filmowe. Muszę powiedzieć, że o ile z tamtych lat tak nie odnoszę się entuzjastycznie do tego, co mnie w tej szkole spotkało. Pamiętam właściwie najbardziej Andrzeja Munka, którego pilnie obserwowałem i który był dla mnie ważną osobą. Reszta właściwie nie odegrała takiej ważnej roli dla mnie. To w 56 roku nagle zobaczyłem, ci sami profesorowie, ta sama szkoła, jak ona ożyła, jak ona przede wszystkim kompletnie się odmieniła obyczajowo. Szkoła filmowa w Łodzi była bardzo taka, bym powiedział, no, pruderyjna, taka udająca, bo myślę, że była ja nawet wiem na pewno, że była pod bardzo silną i taką czujną obserwacją władz politycznych. Uważano, że to jest szkoła janczarów. To jest, muszę powiedzieć, że ta szkoła najbardziej, jeżeli mógł spotkać władze polityczne zawód, to najbardziej spotkał właśnie ją w sprawie szkoły filmowej. Szkoła janczarów, no nie widzę tych janczarów, a ci janczarzy, którzy wyszli i próbowali robić takie filmy, jakie sobie Partia życzyła, okazali się być ludźmi głęboko niezdolnymi. Zresztą potem, kiedy zacząłem pracować, znaczy kiedy stworzyliśmy zespół filmowy X, już w latach 70. zawsze tłumaczyłem moim młodszym kolegom, mówię, uczcie się robić filmy, bo inaczej musicie się zapisać do partii. To była największa pogróżka, dlatego że my, którzyśmy mieli zdolności i robiliśmy no, na naszą miarę filmy udane, no to była nasza wolność. Natomiast i ten przeskok, który ja obserwowałem, nagle ta wolność osobista, to jak oni się zachowywali, Witold Sobociński, właśnie Roman Polański, cała ta grupa, która nastała po 56 roku, który był zasadniczym przełomem w naszym życiu. To było po prostu, gdyby nie 56 rok i przyjście do władzy Gomułki i te wielkie wydarzenia polityczne, ja bym nigdy nie zrobił filmu Kanał, nigdy bym nie zrobił filmu Kupił i Diament. I ta szkoła w tym momencie się przemieniła i w tym momencie powstał film, jeden z moim zdaniem, jeden z najlepszych filmów w ogóle, jakie w Polsce były zrobione w tamtym czasie, to jest Koniec nocy. Film z Cybulskim, film z Romanem Polańskim, który gra w tym filmie fantastycznie, wyreżyserowany, zrobiony, opowiedziany, naprawdę prawdziwy, w takiej, bym powiedział, manifestacja młodości. Jeżeli myślę o filmie Pokolenie, że było pierwszym manifestacją nas, którzyśmy opuścili tą szkołę w 50. latach, o tyle film Koniec nocy był manifestacją nowej generacji. Z niego wyszli tacy zdolni reżyserzy jak Roman Polański, no i tacy świetni aktorzy jak Cybulski i inni. Także, że to jest, ja tak powiem, ta szkoła odnalazła się po tych latach takiego, trudnych latach odnalazła się właśnie w październiku i ogromną rolę tutaj odegrali sami studenci, którzy okazało się, że i profesorowie już są inni. Okazuje się, że filmy można robić inne, że inne tematy się pojawiły, że taki reżyser jak Krzysztof Zanussi może się znaleźć w tej szkole, a potem i następni, którzy, Skolimowski i inni, którzy po prostu stworzyli nowe polskie kino i że tak powiem, wyszli z tej samej co my szkoły, która już była zupełnie inną szkołą, zupełnie.